Czy Insta360X5 to faktycznie najlepsza kamera wszechczasów, tak jak twierdzi producent? Czy to możliwe, że Insta360 znowu przesunęło granicę kamer 360? Mam ją w rękach od kilkunastu dni i w tym filmie omówię moje pierwsze wrażenia i pokażę Wam też materiały, które udało mi się nagrać przez te dni. Od razu zaznaczam, że jest to materiał z serii test i pierwsze wrażenia. Na pełną i wypasioną recenzję musicie jeszcze chwilę poczekać, ale obiecuję, że będzie warto. To co, gotowi na mały przedsmak tego, co potrafi ta bestia? Ale zanim przejdziemy dalej, to bardzo ważna informacja. Kamerę dostałem do testów od producenta. Chcę, żebyście wiedzieli o tym od samego początku, ale jeśli wątpicie w moją rzetelność, to standardowo udostępniam Wam w linku pod tym filmem materiały do pobrania, nagrane właśnie tym sprzętem, żebyście mogli ocenić na własne oczy, czy te materiały są dla Was wystarczające. I to jest też dobra okazja, żeby sprawdzić, czy Wasz komputer je w ogóle ogarnie. A więc, co dzisiaj mamy w menu? Po pierwsze, przyjrzę się nowościom, które Insta360 zapakowała do X5. Pokażę Wam pierwsze próbki materiału wideo i audio. No i oczywiście podzielę się z Wami, co mnie najbardziej zaskoczyło na plus i też na minus. I standardowo zaczniemy od tego, co w pudełku. A w pudełku znajdziemy samą kamerę. Jest też instrukcja, są naklejki, znajdziemy materiałowe etui na kamerę, ściereczkę do czyszczenia obiektywów. Jest też przewód USB-C na USB-C oraz naklejki do czyszczenia nowej osłonki na mikrofon. Oto i ona, Insta360X5. Na pierwszy rzut oka, no kształt jest znajomy, typowy dla serii X, ale od razu czuć, że konstrukcja jest poprawiona i no sprawia takie wrażenie solidnej. Podobna waga i rozmiar jak poprzednik, no wciąż jest to dość ciężka jak na kamerę sportową, bo około 200 gramów. No i wciąż jest dość duża, ale jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie. No i zwróćcie uwagę na ten nowy, subtelny wzór na obudowie. No mi się osobiście to bardzo podoba. Kilka praktycznych zmian, które od razu rzucają się w oczy. Port USB-C jest teraz w innym miejscu, co może być wygodniejsze przy niektórych konfiguracjach. W starej kamerze mieliśmy go tutaj. Mamy też nowy, dodatkowy mikrofon z filtrem przeciwwietrznym na froncie. Nowością w konstrukcji jest też nowy, magnetyczny system montażu, którego nie było w poprzedniej wersji, który jest kompatybilny z akcesoriami znanymi chociażby z modelu Ace Pro. No i to duży plus za taką unifikację. No i zamiast odkręcać kamerkę z selfie sticka, to wystarczy sobie taki uchwyt magnetycznie przyczepić i jak chcemy później go zdjąć, to proszę bardzo. Dobra, ale co tak naprawdę sprawia, że X5 to taki potencjalny game changer? Wybrałem takie 3 kluczowe nowości, które moim zdaniem robią taki efekt wow. Po pierwsze, jakość obrazu. Mamy tu większy sensor niż w poprzednim modelu. 1/1.28 cala. To lepszy obraz ogólnie i lepsze też nagrywanie przy kiepskim oświetleniu. Do tego mamy tu w środku aż 3 chipy, które mają za zadanie optymalizować obraz. A co to wszystko oznacza w praktyce? To, że obraz będzie delikatnie lepszy niż w poprzedniku. Natomiast warto zaznaczyć, że nie dostaliśmy tu żadnego skoku w rozdzielczości czy ilości klatek. Dalej maksymalna rozdzielczość to 8K w 30 klatkach na sekundę. Insta360 wspomina też o super samplingu z 11K do 8K, więc na papierze w takim segmencie powiedzmy konsumenckich kamer 360 no lepszej opcji chyba nie ma. Druga rzecz, wow, to są wymienne osłony obiektywu. Tak, dobrze słyszycie, to jest rzecz, na którą wielu czekało, w tym ja. Swoją X2 porysowałem praktycznie w pierwszym tygodniu, a przez to w X3 praktycznie nie zdejmowałem dodatkowych osłonek. Koniec z wiecznym strachem porysowania tych szkiełek, bo w razie czego można je wymienić bez wizyty na serwisie. Producent chwali się też, że te nowe osłonki są 100% bardziej wytrzymałe, porównywalnie do szkła szafirowego. Mają 100% większą wytrzymałość na upadki niż poprzedni model X4. To naprawdę zmienia zasady zabawy z kamerami 360, szczególnie dla takich aktywnych osób, które po prostu nie oszczędzają sprzętu. No i to jest zdecydowanie krok w stronę tego, żeby to było narzędzie, które rzadziej nas zawodzi. No i trzeci efekt wow
to lepsza praca kamery w kiepskich warunkach oświetleniowych, no i lepsze audio. X5 wprowadza tryb Pure Video, który jest już znany z Ace Pro i algorytmy wspierane przez te większe sensory i chipy oczyszczają nam obraz, przez to te ujęcia wieczorne stają się bardziej użyteczne. Moje pierwsze wstępne testy są bardzo obiecujące, mimo że gdzieś tam widać wciąż artefakty właśnie z tego takiego przetwarzania algorytmem. Natomiast na szczegółową weryfikację tego trybu musicie jeszcze poczekać do pełnej recenzji. Co do dźwięku, to wspomniany nowy mikrofon z tą nową osłonką przeciwwietrzną, no i ulepszone algorytmy mają sprawić, że ten dźwięk będzie dobrze słyszalny, nawet podczas jazdy na rowerze. Tutaj macie fragment, gdy jechałem na kładzie i coś tam mówiliśmy do siebie. Byś chciał jechać potem? Byś chciał jechać potem? No lepsze audio, to doceni praktycznie każdy, niezależnie czy jest podróżnikiem, czy może początkującym twórcą. No i zróbmy sobie jeszcze dodatkowy test audio. Dobrze, pora na test mikrofonu. Ja już sobie gdzieś tam wrzucałem jakieś storki z tej kamery i dźwięk był akceptowalny, ale Wy możecie usłyszeć, jak ta kamera, jak audio zarejestrowane przez X5 brzmi. Jest trochę wiecznie dzisiaj, ale bez szału. Ale teraz mnie tak zastanawia, bo ten mikrofon nowy jest jakby z jednej strony. I co się stanie, jak obrócę kamerę? No jest to w końcu kamera 360, nagrywa z każdej strony. Teraz ją obracam i ciekawe, czy audio brzmi trochę inaczej. Teraz obracam ją znowu i nagrywam z tej strony. Sam jestem ciekawy, czy strona, w którą nagrywamy, ma znaczenie, czy nie. Poza tymi trzema najważniejszymi zmianami, jeszcze zostało kilka ciekawych rzeczy do wymienienia. Mamy poprawiony czas pracy na baterii o 50 minut, co daje nam w sumie 185 minut według specyfikacji. Mamy nowy tryb InstaFrame, który pozwala jednocześnie nam nagrywać takie ujęcia płaskie, które możemy od razu sobie gdzieś wrzucić i algorytmy od razu ustawiają nas w centrum kadru, ale jednocześnie na karcie pamięci powstaje drugi dodatkowy plik 360, z którym możemy się później dodatkowo pobawić. Mamy płaski profil kolorystyczny zwany iLogiem, ale niestety tradycyjnie dla Insta360 kolory zapisywane są tylko w 8 bitach. Mamy też poprawioną wodoszczelność i teraz kamerę możemy zanurzyć do 15 metrów, poprzednika można było zanurzyć do 10 metrów. Z takich dodatkowych funkcji mamy jeszcze rozpoczynanie nagrywania poprzez przekręcenie nadgarstka, czyli jak kamera na selfie sticku, to możemy obrócić nadgarstkiem i ona zacznie nagrywać. Specyfikacja na papierze to jedno, ale jak rzeczywiście spisuje się X5 w terenie. Co do jakości obrazu, to muszę przyznać, że moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Kolory są żywe, naturalne, nie mam wrażenia, że są przesycone. Ostrość, szczególnie w materiale 8K przy dobrym oświetleniu, jest naprawdę bardzo dobra. Nawet po reframowaniu, czyli wycięciu z materiału 360 jakiegoś bliższego kadru, tam wciąż zostają detale i to dobrze wygląda. Jest też tryb aktywny HDR, który teraz działa nawet w 5.7K w 60 klatkach. No i tu wrzucam Wam proste porównanie trybu HDR. Zwróćcie uwagę na słońce, które w trybie normalnym jest dość mocno przypalone. Do stabilizacji flow state już wcześniej ciężko było się przyczepić. Teraz też nie zawodzi i obraz, nawet gdy były drgania, to wciąż pozostawał płynny. Sama obsługa kamery jest też bardzo intuicyjna. Tu się menu poza dodatkowymi opcjami za dużo nie zmieniło, czyli to jest dalej to dobre menu znane z kamer Insta360, które działa płynnie. Wszystko jest logicznie poukładane, i działa responsywnie. I nawet mi to działało, gdy nurkowałem, później miałem ekran mokry i dalej byłem w stanie obsługiwać kamerę używając ekranu dotykowego, mimo że był delikatnie wilgotny. Aplikacja mobilna jest ta sama, ona tam jakiś czas temu dostała spory update, to wciąż jest Combine po prostu pełny możliwości. Są tam jakieś funkcje AI lub pseudo AI, które nam kadrują materiały, czy nawet same montują. Ja zawsze z tej aplikacji korzystam, gdy chcę sobie na szybko coś wyeksportować i wrzucić na przykład na relacje na Instagramie, więc do aplikacji też nie mogę się przyczepić. Poza tym, że mam wrażenie, że ta poprzednia wersja była przyjemniejsza w obsłudze, albo to kwestia przyzwyczajenia. I te efekty wow, o których mówiłem, i te nowości, to można uznać za plusy, czyli poprawiona jakość wideo, wymienne osłonki obiektywów, i ten tryb
nocnych ujęć Pure Video. To są dla mnie takie duże plusy. Ale co wymaga dalszych testów i jest takim moim wstępnym ale. Klasycznie no, pliki 8K są naprawdę duże, trzeba przygotować sobie duże karty pamięci. Tryb Pure Video, chociaż no, wstępne wrażenia są raczej pozytywne, no to wciąż gdzieś tam wplata jakieś artefakty i muszę no, trochę mu więcej poświęcić czasu i dogłębnie go przetestować. Na pewno to skok w stosunku do X4, natomiast czy to jest coś, dlaczego warto kupić X5? Tego jeszcze nie wiem. No kolejne ale no to jest czas pracy na baterii, bo wiadomo w specyfikacji 185 minut, ale to jest bodajże dla 5.7K przy 25 klatkach. No chciałbym to bardziej przetestować na zasadzie, no wiecie, nagrywania w 8K, wyłączania, włączania, połączenia się przez Wi-Fi i tak dalej i zobaczyć jaki jest realny czas pracy na baterii. No i chciałbym jeszcze sprawdzić kwestię przegrzewania się kamery, bo te kamery niestety nagrywając w dużych rozdzielczościach, one robią się ciepłe i powiem szczerze, że no, nie zauważyłem problemów, nawet będąc teraz na Cyprze przy 30 stopniach, po prostu nagrywałem nie martwiąc się, że ona się przegrzeje, więc wstępnie muszę powiedzieć, że nie ma z tym problemu, ale no też wiadomo, jak zamoczymy ją w wodzie, no to ona się ochłodzi. Chciałbym ją w takich bardziej kontrolowanych warunkach pod kątem przegrzewania też sprawdzić. Ok, pamiętajcie, że to są tylko pierwsze wrażenia. Staram się być obiektywny, nawet jeśli ten sprzęt dostałem do testów. No i ja nawet się nie próbuję kryć z tym i to też musicie mieć na uwadze, że ja jestem wielkim fanem kamer 360 i byłem już fanem poprzedniej wersji. Teraz, jeśli piąta wersja poprawia jeszcze pewne rzeczy, mam poczucie, że to jest sprzęt, którego będę najczęściej używał nagrywając aktywności, bo ja po prostu kamery 360 lubię i to, co można z nich uzyskać, czyli nagrywamy raz, a potem sobie wybieramy interesujące nas kadry. Słuchajcie, to co zobaczyliście to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, taka mała rozgrzewka i pierwsze wrażenia z X5, ale spokojnie, to dopiero początek mojej przygody, ja będę ją praktycznie teraz ze sobą nosił, nagrywał różne rzeczy i za jakiś czas wypuszczę taką klasyczną, bardziej kompleksową recenzję, w której omówię właściwie wszystkie tryby, całą aplikację i poruszymy sobie kompleksowo temat tej kamery i może też w czasie wydłużonym testów no, znajdą się jakieś rzeczy, o których teraz nie wspomniałem, które jeszcze też mogły no nie wyjść. No i teraz pytanie do Was, co konkretnie chcielibyście zobaczyć w pełnej recenzji? Może macie jakieś pytania, wątpliwości, dajcie znać w komentarzu, no to też od razu uwzględnię te pytania no, w pełnym materiale. A jeśli ten materiał Wam się podobał, no to zostawcie też łapkę w górę, czy nawet subskrypcję. Tam czeka masa kartonów ze sprzętami, których jeszcze nie przetestowałem, więc będzie więcej materiałów na kanale. Mam nadzieję, że ten pierwszy kontakt z X5 był dla Was również ekscytujący, tak jak dla mnie. Do zobaczenia w pełnej recenzji i w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!